Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Cywilizacja zdrowia. Na płocie w jednej z wsi siedział kogut. Piękny, nastroszony, dostojny. Kukuryku, kukuryku, kukuryku! Piał. A to znaczyło cywilizacja zdrowia. Objaśniał wszem i wobec, że ci, którzy wchodzą do tego królestwa, wchodzą do niego, ale tu panuje cywilizacja zdrowia. Pewnego dnia do królestwa trafił jakiś człowiek. Stanął przed płotem, przy którym stał kogut, bo aktualnie zeskoczył z płotu i zapytał: Kogut, gdzie trafiłem? Jaka tu cywilizacja panuje? Cywilizacja zdrowia? Kukuryku, kukuryku, kukuryku. Cywilizacja zdrowia? A cóż to za cywilizacja? Rzekł ten, który przyszedł do królestwa. No cóż, tutaj każdy dba o zdrowie i wszystko, co jest robione w tym królestwie, służy zdrowiu. Każdy cokolwiek zrobi, tylko i wyłącznie dla zdrowia, ale w miłości to robi. Co za królestwo? Ja przychodzę zupełnie z innej cywilizacji. Ale przyszedłeś tutaj, więc trzeba, żebyś przestrzegał wszystkich zasad, wszystkich reguł tej tutaj cywilizacji. Może i trzeba, może jest inaczej. Ja należę do buntowników. No, buntownik, powiem ci szczerze, w cywilizacji zdrowia wiesz, co się dzieje z buntownikami? I nie skończył zdania nawet, bo miał ochotę o tym powiedzieć, ale ten, który go o to zapytał, już poszedł dalej. Kogut jeszcze za nim spojrzał i chciał zapiać. Cywilizacja zdrowia, ale przypomniał sobie, no dobrze, skoro on buntownik, to musi widocznie sam wszystko doświadczyć, poznać, a może nawet doznać. I przestał się przejmować i zajmować podróżującym człowiekiem. Pomyślał, jeśli tutaj przybył, to być może ma się nauczyć cywilizacji zdrowia. 8 dni później doszło do niego, kury mu doniosły, że ten przybysz, okazuje się, zginął marnie gdzieś pod płotem. Po prostu odszedł. Kogut pomyślał przez chwilę, pewno rodzina się o niego martwi. Rozumiem, że go pochowali, ale żeby tak marnie miał prawo zginąć, tyle tysięcy kilometrów być może przebył, żeby tu przyjść i tu pod płotem odejść? Co za dziwy. Naprawdę dziwy. Minęło 21, może 24 dni i znowu w tym samym miejscu pojawił się podróżnik. Trochę był podobny do tamtego poprzedniego, ale miał wąsy, a tamten był bez wąsów. Więc kogut, zastanawiając się, zapytał go: czy ty już kiedyś byłeś w naszym królestwie? Czy wiesz, że tutaj jest cywilizacja zdrowia? Tak, wiem,
rzekł pielgrzym. Oczywiście, że wiem. Wiesz, zatoczyłem krąg i jestem tu ponownie, ale teraz już z akceptacją, że cywilizacja zdrowia to cywilizacja zdrowia i muszę przestrzegać wszelakie zasady. No ale wiesz, to było 21, a może 24 dni, a ty znowu jesteś taki dorosły. Jak to się mogło stać? Bo gdy schodziłem tu na ziemię, to zapytały mnie anioły, czy chcę powielić swoje poprzednie życie, czy może żyć już inaczej. I dały mi ten sam wiek. Wiesz, anioły to wszystko mogą. Po prostu. I wróciłem. No i teraz chcę żyć w cywilizacji zdrowia, bo już wiem, podglądałem trochę, jak trzeba żyć. No to powiedz, jak trzeba żyć? Wszystko w życiu robić dla zdrowia, z miłością, ale wszystko, każdego dnia. Dobra, powiedziałeś dobrze. Ale zobaczymy, jak to ci się sprawdzi w życiu. Przekonamy się. Kukuryku, kukuryku, kukuryku. Dziwnym głosem odezwał się kogut. Pielgrzym pomachał kogutowi, ale już było wiadomo, że jego krew nawet była zdrowa. Wszystko od tego dnia robił dla zdrowia i wszystko robił w miłości i z miłością. Więc to spotkanie z kogutem dało mu bardzo dużo. Doświadczenia, poznanie i doznanie dało mu jeszcze więcej. I zamieszkał w królestwie, w którym panowała już też cywilizacja zdrowia. I do dzisiaj tam żyje. Jest długowieczny, wiecznie młody i wiecznie szczęśliwy. Tak to w życiu jest. A ty w jakiej cywilizacji żyjesz? Tyle na dzisiaj. Cześć wam.